Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś wracamy do Ukrainy, do sytuacji na frontach wschodnich. Opowiemy o tym, co tam się dzieje, na ile sytuacja jest niebezpieczna, a na ile Ukraińcy się bronią. Za chwilę połączę się z moim gościem, ale na początku, jak zawsze, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Państwa patronów. To dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu Układ Otwarty istnieje i się rozwija. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam do wspierania. Można to zrobić za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów, a teraz łączę się z gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Pan generał Waldemar Skrzypczak po kilku tygodniach nieobecności. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Zanim porozmawiamy o Ukrainie, znaczy o sytuacji na frontach, to jeśli pan pozwoli, chciałbym wrócić do naszego dobrego zwyczaju i namówić państwa do wsparcia akcji zbierania pieniędzy na samochód dla 92. Brygady. Tam już teraz zbiórki idą wolniej. Brakuje jeszcze 7 000. Anna Husarska i Anna Panczenko zbierają na samochód, który zostanie tam dostarczony. W zasadzie on już jest kupiony. Tam pieniądze zostały pożyczone. Trzeba jeszcze oddać komuś 7 000 złotych. Link do tej zrzutki jest pod nagraniem. Jeśli państwo możecie, zachęcam serdecznie do wsparcia. To tyle tej zapowiedzi. Pewnie pan generał się wspiera jak zawsze tego typu akcje. Niezmiennie wspieramy, bo mamy swój cel. Przede wszystkim pomagamy walczącym Ukraińcom, a po drugie cały czas budujemy atmosferę wsparcia dla Ukrainy, ponieważ ona potrzebna jest i polityczna, i militarna, i ona jest realizowana również z państwa udziałem pana Igorze, panie Igorze też. I pana, i wszystkich nas, i bardzo setek tysięcy Polaków, robimy to, bo to jest dla nas też dobre. To pamiętajmy o tym, niezależnie od napięć politycznych, im bardziej zatrzymamy Rosjan, tym bardziej Polska jest bezpieczna. No to porozmawiajmy o tym, jaka jest sytuacja Rosjan na ukraińskich frontach. Znaczy, sytuacja militarna, czyli sytuacja na frontach, wynika z faktu, że Rosjanie odbudowali swoją przewagę strategiczną i w związku z tym, że mają przewagę nad Ukraińcami i w tej chwili eksperci oceniają na poziomie 4-5-krotnym, czyli 4-5 razy większy mają potencjał niż armia ukraińska, a zatem dzięki tej przewadze strategicznej mają inicjatywę strategiczną, którą to wykorzystują na kilku kierunkach jednocześnie. Oczywiście kierunek Pokrowski i Kurachowa są kierunkami w tej chwili w centrum jakby uwagi wszystkich, dlatego że tam Rosjanie mają największe sukcesy, ale Rosjanie również podejmują próby atakowania północy. Przecież pamiętamy, że jeszcze 2 tygodnie temu mieli uchwycony przyczółek na rzece Oskoł, o czym mówiliśmy bardzo mocno swego czasu, informując, że ta rzeka jest trudną do pokonania, jest doskonałą rubieżą do obrony. Doszło do tego, że Rosjanie siłami desantowymi wysadzili desant na zachodnim brzegu rzeki Oskoł i uchwycili przyczółek. Szczęśliwie się stało tak, że Ukraińcy skoncentrowali swoje wojska na tym kierunku i wyrzucili Rosjan za rzekę Oskoł ponownie, czyli na kierunku kupiańskim, na kierunku rzeki Oskoł na północy, czyli na kierunku można powiedzieć charkowskim, bo ten kierunek kupiańsk przez rzekę Oskoł wyprowadza na Charków, który jest również i celem Rosjan w tej wojnie. W związku z tym Rosjanie w tej chwili na tym kierunku zostali zatrzymani. Jeszcze próbują na kierunku imańskim pokonywać podborowe obronę ukraińską, ale na razie bez powodzenia. Ukraińcy tam przygotowane mają na wschodnim brzegu rzeki doskonałe pozycje obronne, które skutecznie zatrzymują natarcie armii rosyjskiej. Główny wysiłek Rosjanie przenieśli na południe, gdzie mają w tej chwili liczące się sukcesy w skali operacyjnej, ponieważ oni obchodzą w tej chwili miejscowości Kurachowe czy Pokrowsk, okrążają te miejscowości, odcinając zaopatrzenie, środki walki i we wsparcie oddziałom ukraińskim, które bronią się w Kurachowie i Pokrowsku.
Wydaje się, że ta przewaga, którą Rosjanie na tych kierunkach mają, pozwoli im tą obronę przełamać w ciągu kilku dni. To jest o tyle niebezpieczne, że za Pokrowskim, za Krochowem nie mają Ukraińcy przygotowanych pozycji obronnych, ufortyfikowanych. Jeżeli się udało Rosjanom tą rubież przekroczyć, to będą mieli swobodę operacyjną, mogą przejść do szybszych działań w kierunku na Zaporoże, w kierunku być może nawet i na południe, na Kramatorsk i na Słowiańsk, co moim zdaniem było zawsze ich zasadniczym celem w tej operacji w łuku donbaskim. Sytuacja jest dla Rosjan o tyle dobra, że mają cały czas potencjał, który wprowadzają do walki na froncie. Niezależnie od strat, a te straty przez zachodnich są liczone rzeczywiście w wielkiej skali, to moim zdaniem nie zmienia to faktu, że Rosjanie mają potencjał do tego, żeby te uderzenia potęgować. I to jest moim zdaniem dla Ukraińców niebezpieczne. Tym bardziej, że Rosjanie po niepowodzeniach na kilku kierunkach skupili się na tych kierunkach, gdzie okazało się, Ukraińcy nie są dostatecznie przygotowani do tego, żeby zatrzymać armię rosyjską, załamać jej natarcie. Przy czym wydaje się, że Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, że ten przełom na kierunku Pokrowska, Kurachowem może być przełomem, który załamie obronę na kierunku południowym. W związku z tym na pewno przenoszą tam część sił i te nowe formacje, które oni sprowadzają z zachodu, wyszkolone formacje, kierują na ten kierunek. Przy czym pamiętamy kilka dni temu, chyba tydzień temu, była informacja, że nowa brygada sprowadzona z Francji, wyszkolona we Francji, wyposażona we Francji, została od razu skierowana na front. Wrócę do tego tematu za chwilę, ale dlaczego to mówię? Ponieważ wymieniono dowódcę, który prawdopodobnie nie był skłonny od razu wejść swoją brygadą do walki. I teraz jaka jest zasada? Zasada jest taka, że każda nowa jednostka wojskowa, która kierowana jest na front, najpierw trafia w strefę przyfrontową. Po co? Po to, żeby przeszła aklimatyzację w tej strefie przyfrontowej, żeby żołnierze oswoili się z wydarzeniami, które się dzieją na froncie. Właśnie to w strefie przyfrontowej może mieć miejsce. Ta brygada została pchnięta od razu do walki. I stąd być może ten konflikt dowódcy brygady z dowództwem naczelnym, które za wszelką cenę chce zatykać dziury nawet brygadami, które są może wyszkolone, może wyposażone, ale jeszcze nie zaprawione, nie przygotowane, nawet psychicznie do tego, żeby znaleźć się na linii frontu, bo nie przeszli tej aklimatyzacji, a to jest w warunkach bojowych kluczowa sprawa. Zresztą Amerykanie tą zasadę wprowadzili w czasie II wojny światowej. A zatem sytuacja wzdłuż linii frontu jest trudna. Podobnie jest na kierunku obwodu kurskiego, gdzie wszyscy mówią o tym, jak wielkie straty ponosi armia koreańska. Być może nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Tak przekazują media ukraińskie. Natomiast faktem jest, że wojska ukraińskie wypierane są z obwodu kurskiego. Czyli, że Ukraińcy ponoszą tam może nie klęski, ale są zmuszani do odwrotu i Rosjanie w zasadzie na wszystkich kierunkach, na których chcą mieć powodzenie, je mają. Rzeczywiście tak jest, jak pan mówi. Oni się posuwają, ale spójrzmy na to od innej strony. Posuwają się jednak ciągle bardzo powoli, ponosząc ogromne straty. I te sukcesy nie są spektakularne. Jak pan mówi o tym, że jeśli przełamią Pokrowski i Kurachow i się otworzy droga na Kramatorsk, to ja pamiętam, że o tym zagrożeniu już tak mówiliśmy, nie pamiętam teraz, czy pół roku, czy rok temu. No i oni ciągle są tak naprawdę, jeśli porównamy sytuację obecną z tą sprzed roku, jest postęp, ale to jest postęp ciągle, tak bym powiedział, tak jak pomoc Ameryki i Europy dla Ukrainy, kropelkowy. Znaczy on jest, nie idzie tak bardzo, chyba, że ma pan inną opinię, że uważa pan, że to jest taka przewaga, która może za chwilę doprowadzić do takiego radykalnej zmiany na froncie. Dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście postęp jest niewielki, choć on jest większy niż my pamiętamy z tamtych czasów, wcześniejszych roku czasu, gdzie postęp był na 200-300 metrów na dobę, teraz jest 1,2 kilometra na dobę. To jest znaczący postęp w tempie operacji. Kluczową sprawą będzie to, czy Ukraińcy będą w stanie za rubieżą Pokrowsk, Kurachowe przygotować pozycje obronne, które zatrzymają natarcie
armii rosyjskiej, które nie pozwolą Rosjanom po przełamaniu obrony w rejonie Pokrowska i Kurachowego wejść w tą przestrzeń operacyjną. Bo jeżeli w tej przestrzeni operacyjnej nie będzie ukraińskich pozycji obronnych, to wtedy to tempo armii rosyjskiej się zwiększy i wtedy to zagrożenie Kramatorska, tej rubieży Kramatorsk-Słowiańsk będzie realnym zagrożeniem. Kluczową jest teraz sprawą zatrzymać Rosjan za rubieżą Pokrowsk-Kurachowy, żeby tam Ukraińcy skumulowali wystarczające siły do zatrzymania w oparciu o przygotowane pozycje obronne, nawet doraźnie armię rosyjską. Bo jeżeli dokonają Rosjanie przełomów w obronie, czy wyłomów w obronie ukraińskiej, wtedy to uzyskają tą swobodę operacyjną i wejdą w tą przestrzeń operacyjną, gdzie nie będzie wojsk ukraińskich, ani wojsk zdolnych do prowadzenia skutecznej obrony. A jakiej jakości są obecnie te atakujące wojska? No bo to były takie różne fazy, tak? Na początku je totalnie wszyscy krytykowali, że jakość tego jest bardzo słaba. Potem mówiło się, że no, wyciągnęli wnioski, że sposób walki jest już dużo lepszy ze strony Rosjan niż był. No ale też w międzyczasie ponieśli gigantyczne straty i ciągle je ponoszą. Czy to nie jest tak, że teraz znowu wchodzi taka, no nie wiem, trzecia kategoria tych wojsk? Czy to są jednak jednostki bardzo dobrze przygotowane do walki? Jak na warunki rosyjskie, one są dobrze przygotowane do walki. Rosjanie realizują wcielenia żołnierzy do armii, rekrutów do armii wiosną i jesienią. To zawsze jest potencjał liczony na 150-180 tysięcy żołnierzy. I Rosjanie jeszcze 2 lata temu często tych żołnierzy po miesięcznym szkoleniu kierowali na front, bo mieli sytuację rzeczywiście na froncie tragiczną. Tak się odwołam jeszcze do wystąpienia jednego z kolegów generałów, który w telewizji jednej powiedział, że od początku tą wojnę Ukraińcy przegrywali. Ja się z tym nie zgadzam. Przypomnę operację kijowską, charkowską, sumską, czy nawet hersońską, gdzie wojska rosyjskie zostały pobite, wyrzucone z terytorium Ukrainy. Więc to nie jest prawdą, że Ukraińcy od początku tę wojnę przegrywali. Mają na swoim koncie wygrane operacje, wyrzucenie z dużej części Ukrainy armii rosyjskiej. Wracając do pańskiego pytania. Otóż Rosjanie w tej chwili większą wagę przywiązują do wyszkolenia żołnierzy, do wyszkolenia indywidualnego żołnierzy i już nie ma u nich tych szturmów pancernych i tych ataków kolumnami czy szykami rozwiniętymi wozów bojowych. Oni w tej chwili wykorzystują na bazie swoich doświadczeń wszystkie dostępne środki walki, które pozwalają im oszczędzać broń pancerną, którą wykorzystują już jakby do finalizowania swoich ataków, swoich tych szturmów pozycji ukraińskich. Szeroko stosują drony. To jest nieprawdopodobne, jak wielką skalę osiągnęło użycie dronów. I to mini dronów. I to nie chodzi o drony duże, czy amunicję krążącą. Rosjanie używają mini dronów, zresztą Ukraińcy podobnie, którymi zabijają pojedynczych żołnierzy w okopach. To jest rzecz nieprawdopodobna, że nie trzeba strzelca z snajpera do zabicia pojedynczego żołnierza w okopie, który się ukrywa w okopie. Wystarczy mały dronik, który ma mały ładunek, który spada na tego żołnierza. I Rosjanie w tej chwili zmienili taktykę. Atakują niewielkimi, dobrze przygotowanymi, dobrze wyszkolonymi i dobrze osłanianymi pododdziałami. Wcześniej na pozycje ukraińskie spada, można by powiedzieć, deszcz dronów, które paraliżują obronę armii ukraińskiej, wybijają żołnierzy w okopach na pozycjach obronnych. I to jest chyba największe zagrożenie, z którym borykają się Ukraińcy i z którym sobie poradzić nie mogą, ale i podobnie Rosjanie, jeżeli Ukraińcy uderzają dronami, to również małymi na pozycje czy na formacje rosyjskie, tym, ja to nazywam deszczem dronów, bo to są mini drony, które są w dużych ilościach wysyłane do unieszkodliwiania pojedynczego żołnierza. A zatem dron już nie niszczy czołgu, tylko niszczy pojedynczego żołnierza. Zabija pojedynczego strzelca w okopie. To jest główny problem, który się pojawił na polu walki. Wydaje się, że powinniśmy z tego wnioski my też wyciągać. Bo okazuje się, że ten mini dron póki nie ma jeszcze środków do skutecznego ich zwalczania, pokazuje swoje możliwości. W zasadzie nie mamy w tej chwili my też potencjału do zwalczania tych dronów w powietrzu. Bo jeżeli ktoś myśli o kinetycznym zwalczaniu dronów,
to uważam to za nieporozumienie. Jeżeli ktoś próbuje kalibrem 23 czy 34 do mini drona, trzeba pewnie zrzucić ze 3 pociągi amunicji, żeby tego drona strącić, tego mini drona. A zatem tu musi być kierunek działań antydronowych, pójść w innym kierunku, tak żeby te drony paraliżować. Widać wyraźnie, że wszyscy rozpaczliwie szukają tego sposobu, Polacy też. Ale generalnie problem polega na tym, że nie ma w tej chwili sposobu na to, żeby te mini drony zwalczać i one są w tej chwili największym problemem dla obu armii. To jest paradoksalne. Stało się tak, że te drony są dużo tańsze niż sprzęt potrzebny do ich zwalczania. W związku z tym opłaca się ich wysyłać, bo wiadomo, że druga strona, nawet jeśli udaje się zestrzeliwać, to ponosi olbrzymie koszty tego. Ale mówiąc o tym, też warto wspomnieć, że Ukraińcy no, w tej chwili produkują bardzo duże ilości dronów, mają własne, nie wiem ile tych fabryk, no bo to nie ujawniają tych informacji, ale docierają informacje, że tych dronów jest, ta produkcja cały czas rośnie na Ukrainie. Zdecydowanie tak, i nie tylko na Ukrainie, bo Ukraińcy produkują drony w całej Europie. Ilości dronów, które trafiają do armii ukraińskiej, są niewyobrażalnie duże. Dla mnie to są niepoliczalne, tak duże ilości tego są. Trafia to do formacji wojskowych i w zasadzie w tej chwili jest tak, że praktycznie każdy żołnierz, operator może być przygotowany w ciągu kilku godzin do operowania takim dronem. I w związku z tym nawet każdy żołnierz w okopie ukraiński, rosyjski też prawdopodobnie może mieć drona do dyspozycji, a nawet kilka dronów, które działa przeciwko przeciwnikowi. A zatem w tej chwili widać wyraźnie, że jest to bardzo skuteczna broń, która powoduje straty po obu stronach i moim zdaniem pozwala również obu stronom mieć w walkach powodzenie. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia ogólne zasoby rosyjskie? No bo od bardzo dawna, właściwie od początku tej wojny słyszymy o ogromnych stratach. I te straty, pomimo tego, że jak pan powiedział, Rosja ma dziś strategiczną przewagę, to te straty nie maleją, a wręcz przeciwnie, rosną. Oczywiście nie mamy precyzyjnych danych, bo to wszystko to jest wojna informacyjna prowadzona przez obie strony, no ale jednak różne źródła potwierdzają, że te straty rosyjskie to czasem nawet jest 1000 żołnierzy dziennie. No te zasoby i ludzkie, i sprzętowe nie są niewyczerpane. No, ludzkie jeszcze pewnie są ciągle bardzo duże, ale coraz trudniej też już będzie Putinowi zaciągać nowych ludzi, bo będzie musiał się odwołać do wielkich miast, a tego nie chce. Pytanie, jakie są ich zasoby sprzętowe, na ile te czołgi, artyleria, na ile w stanie oni są jeszcze dostarczać nowy sprzęt, czy naprawiać ten sprzęt uszkodzony. Jak długo jeszcze pańskim zdaniem Putin jest w stanie prowadzić tę wojnę? Jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, co roku wchodzi nowy wiek poborowy do poboru, czyli jakby nowy rocznik wkracza w wiek poborowy. Także Rosjanom nie zabraknie, bo ludzie mają dzisiaj 18 lat, w przyszłym roku mają 19 i idą do armii. I tak będzie rok co roku, rok po roku. Także wydaje się, że Rosjanom nie brakuje żołnierzy. Czy ginie 1000 dziennie? Jestem bardzo sceptyczny. Zawsze to panu mówiłem, że jestem bardzo ostrożny w tych prognozach, dlatego że na warunkach bojowych nikt nie jest w stanie policzyć, ilu zabitych jest po stronie przeciwnika, czy po stronie wojsk własnych, więc to jest cały czas propaganda, dlatego też jestem bardzo ostrożny. Widać wyraźnie po postępach armii rosyjskiej, że niezależnie od strat, które są wysokie rzeczywiście, Rosjanie mają postęp i dalej prowadzą te działania z dużym powodzeniem w stosunku do tego, co było jeszcze 2 lata temu. Pyta pan teraz o sprzęt i możliwości. Widzi pan, myśmy też u pana 2 lata temu wspominali o tym, że zagadką dla nas jest to, skąd Rosjanie mają jeszcze taki potencjał, jeżeli chodzi o amunicję i o wozy bojowe i tak dalej, po poniesionych strat w początkowej fazie wojny. Otóż myśmy wtedy nie domówili pewnych rzeczy, ale wynikało one z ostrożności daleko idącej, żeby nie dotykać tych, którzy udzielają pomocy, a którzy mogliby poczuć się urażeni. Myślę tu o Chinach. Bo nie mówię tu o pomocy irańskiej czy Korei Północnej, bo ona jest moim zdaniem niewiele wnosząca w potencjał armii rosyjskiej, ale teraz możemy już mówić otwarcie, żeby nie
moc Chin od początku wojny, Rosja będzie miała takiego potencjału, jaki ma. Chińczycy pomagają we wszystkich asortymentach technologii, czy technologiach, których Rosjanie potrzebują. Rosjanie zastąpili wszystkie te komponenty, które zostały z Zachodu, komponentami chińskimi. I Chińczycy bardzo, bardzo Rosji pomagają i możemy o tym mówić teraz oficjalnie przez partię Kurtyni, bo do tej pory wszyscy unikali tego jakby oskarżenia Chin, ale nie ulega wątpliwości, że to Chiny są sprawcą tego, że Rosjanie mają potencjał i mieć go będą. Dopóki Chiny nie uznają, że wystarczy. Ale widać wyraźnie, że Chinom bardzo zależy na tym, żeby ta wojna trwała i żeby Rosja dalej wiązała Ukrainę i wiązała Zachód tym wsparciem, które my dajemy Ukrainie. Moim zdaniem Rosji, jeżeli chodzi o potencjał militarny, nie zabraknie niczego, dopóki będą Chiny Rosję wspierały. Mhm. A to porozmawiajmy teraz o sytuacji Ukraińców i zwłaszcza sprzętowej. No ludzkiej też oczywiście, ale wiadomo, że ta ludzka jest trudna, że trudno odbudowywać zasoby, no bo Ukraina nie ma takich zasobów. Ale proszę powiedzieć, jak to wygląda z pańskiego punktu, wedle pańskiej wiedzy i sytuacja ludzka i sprzętowa. Znaczy generalnie rezerwy osobowe skończyły się w Ukrainie. Ukraina nie ma już rezerw osobowych, które były w stanie odbudować potencjał na tyle, żeby tą wojnę długo kontynuować. Mobilizacja wyczerpała mocno zasoby w Ukrainie, a ci, którzy wyjechali z Ukrainy, do Ukrainy wracać nie chcą. Przekonaliśmy się po Legionie Ukraińskim formowanym w Polsce, który nie powstał. Mówił o tym też Kośniak-Kamysz, zresztą myśmy o tym mówili u pana też już ponad 2 lata temu, że po Warszawie poruszają się wspaniałymi samochodami młodzi Ukraińcy, którzy nie czują się w żaden sposób w obowiązku do Ukrainy wrócić i bronić swojego kraju, swojej ojczyzny. To jest problem Ukraińców i wydaje się, że to bardzo mocno wpływa na nastroje tych Ukraińców, którzy żyją jeszcze w Ukrainie, jak również nastroje armii. Bo nie mogą liczyć No ale na jeśli większe mogę wsparcie. wejść w słowo, jest też ciągle na Ukrainie wielu młodych ludzi, którzy ciągle nie są, jest duża grupa ludzi, którzy ciągle nie zostali powołani do armii, no bo cały czas jednak starają się tych młodszych ludzi nie powoływać, nie? I też jest ciągle armia ludzi, armia w cudzysłowie ludzi wspierających wojnę, cywilów i o tym słychać i też to widziałem tam na miejscu. Ja rozumiem tą filozofię Kijowa, że mają chronić młody potencjał. Jest to jak najbardziej uzasadnione, tylko też trzeba wybrać w sytuacji, gdy sytuacja na froncie jest tak tragiczna, tak zła, to trzeba umieć wybrać wobec faktu, że z Zachodu nie przychodzą nowi, potencjalni żołnierze. Trzeba się decydować na coś. Czy dalej kontynuujemy wojnę? Jeżeli tak, to kim? I na to pytanie musi sobie odpowiedzieć Zełenski, bo nie będzie miał zasobów, nie będzie miał rezerw, więc nie wypełni szeregów armii i ten sprzęt, który my im wysyłamy, nie będzie miał kim go obsadzić, bo nie będzie żołnierzy. Wydaje się, że moim zdaniem, wyartykułowałem to kilka miesięcy temu, że w tej sytuacji Ukrainy takim dobrym ratunkiem dla Ukrainy, nie mówię jedynym, ale jest wstrzymanie działań zbrojnych, czyli uchronienie armii ukraińskiej przed jej rozbiciem, klęską i Ukrainy przed upadkiem. Nie wiem, jak się to dalej potoczy, ale uważam, że trzeba szukać innego rozwiązania dla Ukrainy niż rozwiązanie sytuacji na froncie. My nie oczekujmy od armii ukraińskiej cudów na froncie, bo nie może tej armii na cudy już nie stać. A zatem sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, co dalej i co trzeba zrobić, żeby uchronić armię ukraińską przed klęską, a państwo przed upadkiem. Jedynym moim zdaniem rozwiązaniem to jest wstrzymanie działań zbrojnych jak najprędzej. I wydaje mi się, że tutaj na ten ruch czeka Trump, bo moim zdaniem Putin będzie w dyskusjach z Trumpem nieujęty. I tylko Chiny mogą przekonać Putina do tego, żeby wstrzymał działania zbrojne. Innej alternatywy nie widzę, ale trzeba to zrobić, bo widzę naprawdę bardzo ograniczone możliwości armii ukraińskiej. Jeśli chodzi o sprzęt, dostałem sprzęt z Zachodu,
ale gdy nie będzie wojska, to nie będzie wykorzystania tego sprzętu. I jeżeli ktokolwiek liczy na przełom w tej wojnie, dając Ukraińcom nadal czołgi, BWP i tak dalej, to moim zdaniem niech nie liczy na żaden przełom, bo ile byśmy im czołgów nie dali i amunicji, to oni bez żołnierzy nie osiągną sukcesu na froncie. Mhm. A co pan sądzi o skuteczności tych działań dywersyjnych, tych atakach ukraińskich atakach na infrastrukturę krytyczną? W dniu, w którym rozmawiamy, czyli w czwartek, doszły informacje o też kolejnym skutecznym ataku. Słyszeliśmy w poprzednich dniach informacje o zabójstwie dowódców, bardzo wysokich dowódców rosyjskich. Pojawiają się informacje o nowej broni laserowej, o trójzębie chyba tak to się nazywa, która też może być do takich działań wykorzystywana. Na ile pańskim zdaniem te znaczenia mają, te działania mają znaczenie psychologiczne, a na ile mogą mieć realne znaczenie w utrzymaniu sytuacji na froncie, no nie o przełamaniu, bo o tym nie mówimy, ale o spowolnieniu rosyjskiego ataku, czy zatrzymaniu wręcz? Na pewno jest to strategia ukraińska przeniesienia części wojny na terytorium Rosji i jest ona skuteczna, bo dzięki tym systemom rażenia, które dostają Ukraińcy i dzięki swoim rozwiązaniom technologicznym Ukraińcy dokonują uderzeń na infrastrukturę krytyczną Rosji i armii rosyjskiej, niszcząc magazyny, niszcząc składy paliw, instalacje paliwowe, ropociągi, niszcząc magazyny amunicji, generalnie niszcząc też węzły komunikacyjne, czyli paraliżują dostawy sprzętu na front. Czyli to jest bardzo dobra strategia, którą można nazwać tą strategią przeniesienia działań na terytorium Rosji. Te zamachy skrytobójcze na tych czołowych dowódców, sprawców tych nieszczęść Ukraińców będzie pewnie coraz więcej, ponieważ to jest skuteczna walka z tymi, którzy są mordercami narodu ukraińskiego. I tutaj żadnych sentymentów być nie może. Uważam, że jest to sposób dobry, ponieważ myśmy swego czasu, przypomnę, zamach na Kuczery w Warszawie, czyli na tych wszystkich oprawców narodu polskiego, również nasza Armia Krajowa dokonywała zamachów na tych, którzy byli sprawcami nieszczęść naszego narodu. A zatem jest to na pewno dobra taktyka, którą powinni Ukraińcy stosować. Zatem przeniesienie działań zbrojnych na terytorium Rosji oraz zamachy na tych łobuzów, tych bandytów, morderców są skutecznym sposobem na to, żeby również podnieść morale Ukraińców, ale również dać do zrozumienia Rosjanom, a obywatelom rosyjskim, że oni są uczestnikami wojny i muszą mieć świadomość tego, że również straty ponosić będą. Prawdopodobnie dojdzie do rozmów, kiedy tylko Trump dojdzie do władzy, ale pytanie jest takie, znaczy z jednej strony sam pan powiedział, że Putin nie będzie chciał ustąpić, ale gdyby, no nie, to trudno nam przewidzieć, jaka ta pomoc dalej będzie, co się wydarzy, tego nie wiemy, ale możemy sobie wyobrazić, jak może wyglądać scenariusz po ewentualnym wstrzymaniu walk, gdyby do niego doszło. Kto może pańskim zdaniem gwarantować, pilnować spokoju na, nie chcę powiedzieć granicy, na tym terenie, który będzie rozdzielał Ukrainę i Rosję. Niedawno rozmawiałem tu z pułkownikiem Lewandowskim i rozważaliśmy różne opcje i tak w zasadzie nie ma, trudno sobie wyobrazić realne, skuteczne rozwiązanie. Ale może pan je widzi. Proszę powiedzieć, co pan sądzi na ten temat? Panie redaktorze, ja się posłużę tu doświadczeniami naszymi też, chociażby z Syrii, gdzie w strefie buforowej między rozdzielającej Syrię a Izrael stacjonowały nasze wojska, między innymi, czyli Liban, strefy rozdzielenia wojsk. Generalnie oczywiście moim zdaniem jedynym sposobem na to, żeby nie było aktywnej wymiany ognia czy aktywnego frontu po zawarciu zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą, to jest strefa rozdzielenia wojsk. Strefa rozdzielenia wojsk, czyli taka strefa buforowa. I teraz pytanie takie, jakie wojska mogłyby być? Ja bym był bardzo ostrożny w deklarowaniu przez kogokolwiek z Europy, z NATO, że wyślą tam wojska. Jeden z polityków polskich chyba chlapnął, że wyślą wojska polskie. Moim zdaniem, panie redaktorze, jest to niemożliwe.
dlatego że Rosjanie nie zgodzą się na to, żeby w strefie buforowej były wojska wrogie Rosji, a przecież NATO jest Rosji wrogie. Więc w strefie buforowej, czy w strefie rozdzielenia wojsk, mogą być tylko wojska, które będą neutralne dla obu stron, akceptowalne dla obu stron, czyli będą zarówno akceptowalne przez Putina, jak i przez Żeleńskiego. Jakie to mogą być wojska? No właśnie. To musi być państwo, które jest państwem, jakąś potęgą globalną. Ja już od chyba pół roku mówię o tym, że dla mnie takimi wojskami mogą być wojska hinduskie, wojska z Indii. My mamy z nimi też doświadczenia właśnie z Libanu, gdzie w Libanie wojska nasze również współdziałały z wojskami hinduskimi, które w takich operacjach się sprawdziły. Oczywiście ta strefa rozdzielenia wojsk będzie wiele set kilometrów miała długości, w związku z tym jeden kontyngent hinduski pewnie by nie wystarczył, bo trzeba by to liczyć pewnie w dziesiątki tysięcy żołnierzy, więc Hindusi znajdą sobie partnerów, z którymi mogliby tą misję realizować, ale nie wyobrażam sobie, jeszcze raz podkreślam, że w tej strefie będą wojska albo NATO, albo wojska, które są przyjazne Putinowi. Na to się z kolei Kijów nie zgodzi. Zatem muszą być to wojska neutralne i wydaje mi się, że ta misja premiera Indii, który był w Kijowie bodajże w październiku, między innymi temu miało służyć, że być może zadeklarował, że jest gotowy brać udział w ustanowieniu tej strefy rozdzielenia wojsk. Innej możliwości nie widzę, ponieważ wysłanie tam wojsk NATO będzie zarzewiem wojny, będzie prowokowaniem Putina do tego, żeby dokonywał ataków na wojska NATO w tej strefie rozdzielenia wojsk. Będzie dokonał prowokacji, skrytobójczych mordów, różnych rzeczy. Unikajmy takich deklaracji. Tam strefa rozdzielenia wojsk jest dla wojsk neutralnych dla obu stron. Innego rozwiązania nie widzę. To brzmi jak atrakcyjny pomysł. Przepraszam bardzo. Ale jaka jest, proszę powiedzieć, pan miał z nimi kontakt, jaka jest jakość armii państwa Indie? Co to jest za armia? Jakość. Ja oceniam ich. Armia dobrze wyszkolona, dobrze wyposażona i dobrze zmotywowana. Hindusi są dobrymi żołnierzami. Wbrew temu, co się nam wyobraża, wydaje się, to Hindusi są bardzo dobrymi żołnierzami. Nie tylko Górkowie, bo my znamy Górków z II wojny światowej, ale również znamy Hindusów i dywizje hinduskie, które walczyły z naszymi, ramię w ramię z naszymi żołnierzami, czy to we Włoszech. W 1944-1945 roku wspólnie z drugim korpusem, więc ci żołnierze są sprawnymi żołnierzami, są dobrze wyszkoleni, podkreślam, dobrze wyposażeni, Indie należą do jednego z liderów, jeśli chodzi o potencjał militarny na świecie i wydaje mi się, że to jest armia na tyle liczna, którą stać na to, żeby taki liczący się kontyngent wysłała. Niektórzy nawet mówili, że dobre byłyby tam wojska chińskie. No ale to nie dla wiem, to Amerykanów nie jest do zaakceptowania. Oczywiście tak, dlatego też mówię o tym, że byłbym bardzo, bardzo ostrożny, żeby którąś ze stron konfliktu, a dla mnie niewątpliwie Chiny są przez wsparcie Rosji, są stroną konfliktu, kierować tam wojska tych stron. Zatem szukałbym tutaj neutralnych rozwiązań, takich, które wojska by ten kompromis nieotwieranie ognia i szanowanie tego ustanowionego zawieszenia broni respektowały. A proszę powiedzieć, jaki pańskim zdaniem interes miałyby w tym Indie, żeby wysyłać dziesiątki tysięcy swoich żołnierzy? Oni nie czują się tak zagrożeni jak my. Dla nich to jest kwestia najwyżej budowania swoich nowych wpływów. Pytanie jest takie, w wyniku czego by te wojska były tam skierowane? Czy byłoby to porozumienie Waszyngton-Pekin, w konsekwencji Kijów-Moskwa, czy byłoby to w wyniku rezolucji ONZ-u? Bo na razie póki co Rada Bezpieczeństwa nie podjęła żadnych działań, żeby tę kwestię podjąć i próbować ją rozstrzygnąć. Więc my nie wiemy, jak to pójdzie. Czy to pójdzie bez porozumienia tym poziomie, co mówiłem, USA, Chiny, czy to będzie rezolucja ONZ-u. Wydaje mi się, że nie ma w tej chwili nikogo takiego dużego gracza, którego można by porównać do Indii, który by gwarantował tą jakby kompromisowość między obu stronami, czyli tą zgodę na stacjonowanie wojsk. Jeżeli by ONZ się podjęło tej misji,
choć nie ma żadnych sygnałów z ONZ-u, że ta komisja chce podjąć, no to wydaje mi się, że wojska hinduskie byłyby najlepszym tym wojskiem z dwóch powodów. Pierwsze, są to wojska bardzo doświadczone w takich misjach i po drugie to Indie chcą być globalnym graczem i bycie rozjemcą w takim wielkim konflikcie między Azją, tak to nazwę, a Europą, no to jest wielki, bym chciał, taki status dla Indii. Dzięki temu zyskują wysoki status Indii jako ten, który rozdziela dwa globalne bloki, które się ścierają w Ukrainie. To byłaby wielka sprawa dla Indii, moim zdaniem. I Indie aspirują do tego, żeby być globalnym graczem. One są globalnym graczem. Ale tylko by utwierdziły się wszystkim w przekonaniu, że one są globalnym graczem. Ale co by musiało się stać, żeby do tego mogło dojść? Znaczy, żeby Putin zgodził się na zatrzymanie działań wojennych w sytuacji, w której, jak pan tłumaczył przez ostatnie 30 minut, idzie mu lepiej niż do tej pory na tej wojnie. Dlaczego miałby nagle się zgodzić na jakieś warunki, które nie byłyby super niekorzystne dla Ukrainy, dlatego z kolei Ukraina nie zaakceptuje? Wydaje mi się, że Pekin czeka na to, jaka będzie postawa Trumpa po przejęciu prezydentury. Pekin oczekuje, moim zdaniem, inicjatywy ze strony Waszyngtonu, skierowanej właśnie do Pekinu, do prezydenta Xi, żeby zechciał wstrzymać Putina i zatrzymać działania zbrojne ze strony Rosji. Bo tylko on, moim zdaniem, może być tym, który może Putina zatrzymać. Putin się zwasalizował. I bez pomocy Chin Putin nie będzie mógł prowadzić aktywnych działań zbrojnych. Jego armia nie dostanie tego, co w tej chwili dostaje, między innymi przemysł zbrojeniowy rosyjski, nie będzie dostawał komponentów, które pozwalają wyprodukować sprzęt armii rosyjskiej. Tu moim zdaniem głównym graczem jest prezydent Chin, ale to musi być jakaś relacja, którą zbuduje Trump, która przekona Chińczyków do tego, żeby chcieli zmusić Putina, bo tylko oni mogą to zrobić, czyli tylko oni mogą zmusić Putina do tego, żeby wstrzymał działania zbrojne. Mhm. Chiny są tutaj głównym graczem i tak mi się wydaje, że Trump liczy bardzo na to, że Chiny się w to włączą jako to państwo, które będzie chciało zatrzymać działania zbrojne i zatrzymać Putina. Wtedy on zatrzyma Zełenskiego. A czy spodziewa się pan, że przed tym Trump jeszcze spróbuje jakoś poważnie wesprzeć, wysłać więcej sprzętu do Ukrainy, no po to, żeby postawić Putina w trudniejszej sytuacji przed rozpoczęciem negocjacji? Trudno powiedzieć. Trump jest nieprzewidywalny. Trudno zgadnąć, co Trump zrobi. Wszystko to, co w tej chwili się dzieje w mediach na temat tego, co Trump mówi, co Trump zrobi, co Trump będzie mówił, co Trump będzie robił, to są spekulacje. Ponieważ on jeszcze nie wyartykułował tego, co naprawdę chce zrobić. Nie chce jakby uprzedzać, bo liczy na sukces tego, co chce zrobić. W związku z tym nie chce odkrywać swoich kart. Natomiast moim zdaniem Trump ma świadomość tego, że ta wojna nie może się trwać w nieskończoność i nie może ona być tylko wysiłkiem Stanów Zjednoczonych prowadzona przez Ukrainę. Mówił o tym, że ograniczy tą pomoc, ale wydaje się, że to, co się wydarzy po przejęciu prezydentury, będzie kluczowym dla przyszłości Ukrainy, bo Trump jednoznacznie powie, jeżeli będzie kompromis, to wstrzyma działania zbrojne i wtedy nie będzie pomagał Ukrainie zbrojeniowo. Natomiast jeżeli nie będzie takiego kompromisu, to moim zdaniem Trump nie odstąpi od pomocy zbrojeniowej Ukrainie. Nie może odstąpić, podobnie jak i my. No, ta pomoc jest niezwykle ciągle bardzo potrzebna. A czy pan wierzy w to, że jeszcze Zachód Europy, który no, bardzo silnie reaguje na zwycięstwo wyborcze Trumpa i jakby się przygotowuje i stara się dostosować do tej nowej sytuacji. Czy pan wierzy w to, że Europa będzie chciała w tym konflikcie jeszcze odegrać jakąś rolę i poważniej wesprzeć Ukrainę? Wie pan, wszystko to, co Europa robi, to są deklaracje polityków.
będziemy wspierać, będziemy pomagać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie widzę nic takiego ze strony Zachodu, jako takiego tutaj mówię o Europie, jakiejś takiej konstruktywnej polityki wobec Ukrainy. Proszę zobaczyć, wszyscy politycy, no że nie wszyscy, ale wielu polityków deklaruje dalej pomoc Ukrainie, ale ja nie widzę tej strategii jakiejkolwiek konstruktywnej strategii, która by się wyrażała tym, co Zachód chce osiągnąć przez wsparcie Ukrainy, jaki jest cel Zachodu. Bo same deklaracje składane w Kijowie są pustosłowiem. Pomagajmy, wspierajmy i tak dalej. To nie jest to, czego oczekuje Ukraina. Powiem panu więcej, to nie jest to, czego my oczekujemy jako Europejczycy. My oczekujemy, że politycy w końcu wezmą się do roboty, zbudują jakąś konstruktywną strategię państw, które będą tą strategię budowały dla pomocy Ukrainie, zarówno w sferze politycznej, dyplomatycznej, jak i militarnej. To po pierwsze. Po drugie, to w końcu politycy Zachodu, Polski też, wezmą się do roboty, zaczną budować potencjał armii swoich. Bo Putin nie poprzestanie na Ukrainie. I nie mówię tu w tej chwili o wielkoskalowej agresji na Polskę czy na Bałtykę. Mówię o wojnie hybrydowej, która już jest rozciągnięta przecież na Morze Bałtyckie. Pamięta pan, panie redaktorze, kiedyś mówiliśmy, chyba 3 lata temu nawet, mówimy o czymś takim jak Przymierze Bałtyckie. To się stało faktem. Przecież premier był w listopadzie w Sztokholmie. Trzeba to jakby rozwijać tą koncepcję Przymierza Bałtyckiego, bo tam w tej chwili Rosjanie realizują tą wojnę hybrydową. To nie tylko nasza wschodnia granica i tarcza wschód. Ta wojna hybrydowa jest w zasadzie wzdłuż całej wschodniej linii NATO. I widać wyraźnie, że ani NATO, ani Europejska nie ma pomysłu, jak sobie z tym poradzić. Te działania są, bym powiedział, rozproszone. Deklaracje polityków nie są ze sobą powiązane. Armie nie są budowane, bo wie pan, że ktoś mówi, że podpisuje ileś tam umów, to pytam się, kiedy one będą zrealizowane. Jeżeli się buduje program armii polskiej do roku 2040 praktycznie, a premier mówi o tym, że wojna może wybuchnąć za 3 do 5 lat, mówi o tym minister Siewiera, mówi o tym minister Pistorius z Niemiec, mówi o tym niektórzy eksperci z NATO i z Unii Europejskiej, to co mi z planu 2040? Jak chcę wiedzieć, co armia będzie i czym będzie za 2-3 lata. Za 2-3 lata, panie rektorze, a nie umowy sięgające 2,30, 2,35. To nas Polaków nie interesuje, bo to będzie po wojnie. My chcemy nie deklaracji, nie propagandy sukcesu, a wymiernych, efektywnych działań, których obrazem jest rosnący potencjał polskich sił zbrojnych, który tak de facto nie rośnie. Nie przybywa nam żołnierzy, bo mówienie o 300 tysiącach żołnierzy, czy tam 400 tysiącach żołnierzy, to jest mówienie o sztukach ludzi. My mamy mieć potencjał bojowy, bo dla wojskowego mówienie 300 tysięcy, 400 tysięcy to nic nie mówi. Wyrazem zdolności armii to są bataliony, dywizjony, eskadry, flotyle, które mają sprzęt, wyposażenie żołnierzy wyszkolonych. To jest dla mnie potencjał, który jest świadectwem zdolności armii, a nie mówienie, mamy 300 tysięcy żołnierzy. Powtarzam jeszcze raz politykom, żołnierze to nie są sztuki. Żołnierze nie liczy się na sztuki. Armia to potencjał bojowy wyrażony ilością bojowych batalionów, dywizjonów, kompanii i tak dalej. Nie będę tego rozkminiał. Po pierwsze, nie mamy jeszcze tych 300 tysięcy, jeszcze daleko do tego. No ale też pewne rzeczy się dzieją, tak? Budowana jest tarcza wschód. No niestety z produkcją broni mamy olbrzymie problemy, no to rozmawialiśmy o tym. Miejmy nadzieję, że to się ruszy, ale też to... Tak, to o czym pan mówił, ten kierunek bałtycki jest niezwykle ważny, no bo to są państwa, które poważnie traktują kwestie obronności, tak? Państwa nordyckie, państwa bałtyckie, może są małe, no ale bardzo dobrze rozumieją sytuację i dają razem z państwami nordyckimi tą głębię strategiczną. No i Polska, która mimo wszystko w porównaniu do państw Zachodu poważnie podchodzi do kwestii obronności, więc rzeczywiście tutaj ten kierunek sojuszów militarnych i współpracy też politycznej jest niezwykle ważny. No i tu trzeba powiedzieć, coś się ruszyło w tej kwestii.
Panie redaktorze, ja mam satysfakcję osobistą, choć ja wiem, że to nie jest mój głos i on nie był słyszalny, ten głos, ale od 12 lat mówiłem, od konferencji w Gdańsku, mówiłem o przymierzu bałtyckim, stawiając na, tak jak pan powiedział, skandynawskie państwa i nordyckie państwa. I pan zobaczy, co się dzieje w Słowacji, na Węgrzech, albo w Rumunii teraz, te wybory zmanipulowane przez Rosję. Czy pan myśli, panie redaktorze, ja zadaję sobie to pytanie, które pewnie niebawem wyartykułuję. Jaka jest gwarancja, gdyby doszło na przykład do agresji Rosji na Łotwę czy na Estonię, że od razu Słowacja i Węgry włączą się zgodnie z artykułem 5? Czy nie będą to państwa, które będą w NATO, w Brukseli, tymi, które będą wstrzymywały się przed głosowaniem za interwencją zbrojną? To jest, proszę pana, to jest sygnał i ostrzeżenie dla nas w NATO. Ja bardzo wyczulam wszystkich polityków. Nawiązanie się ze Słowacją, gdzie przemysł zbrojeniowy jest w rękach Rosjan, taki był fundusz inwestycyjny, nie wymienię jego nazwy, nie wiążą się z Węgrami, ponieważ na nich może bardziej liczyć Putin niż my. Bo nie mam pewności, czy jakby doszło do interwencji zbrojnej, czy agresji zbrojnej na kraje nadbałtyckie, czy by oni nie byli tymi, którzy by w NATO wstrzymali się od głosu przed interwencją zbrojną. Ma pan pewność, żeby zagłosowali za? Nie wierzę w to. To budzi moje bardzo poważne obawy co do tego, czy my w tej chwili możemy, w przypadku gdyby doszło do czegokolwiek, liczyć na artykuł 5 w kontekście tego, że Słowacja, Węgry bardzo mocno oscylują w kierunku Putina. I to mnie bardzo niepokoi. Nie wiem, dlaczego tego niepokoju NATO nie wyraża. Ale na to przyjdzie pewnie czas. Zdaje się, że wyraża, tylko też robi to nieformalnymi kanałami. Oczywiście, że to jest gigantyczny problem, te dwa państwa, ale też postawa Niemiec w wielu sytuacjach też jest bardzo dwuznaczna i tendencje w tym kraju są też bardzo Dokładnie tak. niepokojące. Dokładnie. Spróbujmy podsumować. Rozumiem, że pańskim zdaniem, a że z tego co pan mówi, Rosjanie posuwają się, tak? Posuwają się w tempie większym niż wcześniej, około kilometra dziennie. To w tych, nie na całym froncie, tak? Tylko w tych miejscach, w których toczą się walki. Na wybranych kierunkach. Tak, na wybranych kierunkach. To są działania, które mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji, ale też przyznajmy, przełomu jakiegoś takiego bardzo negatywnego chyba nie ma jeszcze. Nie powinniśmy o tym jeszcze tak mówić, ale sytuacja Ukraińców jest trudna i Rosjanie mają zdecydowaną przewagę. Sytuacja na froncie jest nieprzewidywalna i trudno w tej chwili prognozować, czy uda się Ukraińcom załamać natarcia rosyjskie, czy nie. Oczywiście mam świadomość tego, że Ukraińcy przerzucają odwody swoje, te, które mają jeszcze, a to kierunek, żeby zatrzymać to natarcie, bo jeżeli by dokonali wyłomu, o którym mówiliśmy na rubieży Pokrowsk-Kurachowa, to rzeczywiście byłby to wyłom, który dałby Rosjanom dużą swobodę operacyjną i to jest najbardziej niebezpieczne w tej chwili, w tej wojnie. Tak czy inaczej, ta wojna nie zakończy się szybko i Ukraińcy muszą się bronić i Ukraińcom trzeba pomagać i te samochody, o których wielokrotnie w Układzie Otwartym rozmawialiśmy, niosą ogromną pomoc. I na jeden z tych samochodów trwa zbiórka. Tam potrzeba się tylko kilku tysięcy złotych. Bardzo dzielne wolontariuszki Natalia Panczenko i Anna Husarska, dziennikarka wielu światowych mediów, jakby pracują nad tym. Ania teraz przewozi już ten samochód z Szwecji bodajże do Polski. Już chyba nawet nie wiem, czy już dojechał, czy nie. W każdym razie jest w drodze za pożyczone pieniądze. Spróbujmy pomóc zamknąć tę sprawę. Niech ten samochód jako jeden z setek, ale te setki samochodów naprawdę robią różnicę i ratują ludzkie istnienia i pomagają żołnierzom. Więc namawiam Państwa serdecznie do wsparcia. Zróbmy to i zakończmy tę zbiórkę. Panie generale, bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. I chyba nie podejrzewam, że przed świętami Bożego Narodzenia już nie będziemy rozmawiać, w każdym razie tutaj na antenie, bo to już bardzo niedługo, więc i Panu życzę dobrych świąt, zdrowia, siły i pogody ducha. I wszystkim Państwu jeszcze będę składał życzenia, ale Panie Generale... Panie Igorze, dla Pana bliskich
i dla wszystkich pana słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Wspierajcie i Układ Otwarty, ale teraz dokończmy tę zbiórkę. To bardzo ważne i napiszcie oczywiście, czy waszym zdaniem Ukraina ma szansę się utrzymać, czy ten postęp Rosjan będzie kontynuowany. Do widzenia, dobrego weekendu. Pozdrawiam serdecznie.